Flagowy smartfon od Motorola. Brzmi intrygująco, prawda? Dlatego w tym odcinku opowiem Wam o nowym modelu Edge 30 Ultra, który, jak sama nazwa już wskazuje, ma w sobie ultra mocne podzespoły. Ale co dokładnie w nim drzemie i jak sprawuje się ten smartfon? Ja jestem Alo i zapraszam Was na najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z operatorem sieci Plus, u którego w ofercie abonamentowej znajdziecie ten telefon. Więcej szczegółów pod koniec filmu, a teraz wracamy do głównego bohatera dzisiejszego filmu. Rodzina smartfonów Edge sporo się rozrosła od momentu premiery pierwszego modelu z całej serii. Najpierw otrzymaliśmy model Edge 30, krótko po nim do naszego kraju trafił Edge 30 Pro. Ostatnia premiera przyniosła 3 modele, które dopełniły serię, a Motorola Edge 30 Ultra zasługuje tutaj na tytuł flagowca z krwi i kości. Cały czas mówię, że to flagowy telefon, ale dlaczego? Koniem pociągowym jest tutaj jeden z najpotężniejszych układów od Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Plus Gen 1, a do tego 12 GB pamięci operacyjnej. Wszystko to działa pod kontrolą Androida 12, a Motorola już teraz zapowiedziała, że ten model będzie wspierany do 2025 roku i otrzyma pełnoprawną aktualizację do Androida 15. Na froncie znalazł się, jak przystało na Motorola, ekran POLED o przekątnej 6,67 cala. Jest zdolny do wyświetlania ponad miliarda kolorów i to z częstotliwością maksymalnie 144 Hz. Co prawda, nie ma wielu aplikacji, a konkretniej gier, które natywnie wspierają tę częstotliwość, ale nawet zwykłe konsumowanie treści czy przeglądanie social mediów przy wysokiej płynności to czysta przyjemność. Natomiast za bezpieczeństwo tego panelu odpowiada szkło Gorilla Glass 5, które jest obecne także na pleckach. Osłania ono także kamerę do zdjęć selfie, która pod względem specyfikacji robi ogromne wrażenie. Znalazła się tutaj bowiem matryca o rozdzielczości 60 megapikseli i pozwala na nagrywanie w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Ale jak Edge 30 Ultra prezentuje się pod względem selfiaków? Możecie je strzelać w pełnej rozdzielczości, ale spokojnie, ten tryb nie jest domyślnie włączony, a telefon z automatu strzela fotki z wykorzystaniem technologii Quad Pixel, czyli w rozdzielczości 15 megapikseli, które wychodzą bardzo dobrze, kiedy nawet brakuje światła. Zresztą teraz w tle widzicie, jakie selfiaki wykonuje ten telefon. No dobra, ale wystarczy o aparacie przednim, bo jest przecież zestaw aparatów tylnych. Tutaj, uwaga, bo Motorola Edge 30 Ultra ma aparat główny o rozdzielczości aż 200 megapikseli. Nie mogło zabraknąć tutaj też optycznej stabilizacji obrazu. Co więcej, nie towarzyszą mu sensory, które są jedynie dekoracją, a dwa w pełni funkcjonalne aparaty. Pierwszy z nich to obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 megapikseli i polu widzenia 114 stopni, który dodatkowo oferuje funkcję robienia zdjęć makro. Ostatnim na liście jest teleobiektyw 12-megapikselowy z dwukrotnym zbliżeniem optycznym. Za pomocą głównego aparatu możecie nagrywać z maksymalną rozdzielczością 8K przy 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi o oglądanie 8K na ekranie smartfona, to wciąż niespecjalnie mnie to przekonuje, ale za to 4K już przy płynności 60 klatek to trochę inna historia i ten format cały czas zyskuje na coraz większej popularności. Warto jednak zwrócić uwagę, że tryb 4K 60 klatek oraz 8K dostępne są jedynie podczas filmowania głównym aparatem, natomiast w przypadku ultraszerokokątnego obiektywu, jak i obiektywu tele, te tryby będą niedostępne. Mimo wszystko ten zestaw można bez przeszkód nazwać kompletnym. Co prawda, w pewnym sensie może zabrakło tutaj obiektywu z peryskopowym zbliżeniem, ale z drugiej strony moim zdaniem nie jest on tak często wykorzystywany jak ten z dwukrotnym zoomem, który może zapisywać fajne portrety. Zresztą fotki, jakie zrobiliśmy tym telefonem, widzicie właśnie teraz.
Okej, mamy świetny ekran, aparaty, no i super wydajny procesor. Dopełnieniem funkcji multimedialnych są jeszcze głośniki stereo, które znalazły się w tym smartfonie. Dzięki nim zarówno oglądanie filmów, jak i granie w gry będzie jeszcze przyjemniejsze. Jednak co ciekawe, to nie jest taki do końca zwykły smartfon. Nie mam tutaj na myśli tego, że potrafi on latać, ale od jakiegoś czasu Motorola oferuje w swoich smartfonach funkcję o nazwie Ready For. Jest to nic innego jak specjalnie przygotowane środowisko, które waszego smartfona może zmienić w komputer lub domowe centrum rozrywki. Także za pomocą kilku akcesoriów i oczywiście zewnętrznego ekranu możecie znacząco ułatwić sobie życie. Wszystko za sprawą jeszcze jednego udogodnienia. Ten port USB-C na dolnej ramce smartfona wykonany jest w standardzie USB 3.1 z obsługą DisplayPort 1.4. Oznacza to, że podobnie jak współczesne ultrabooki będziecie potrzebowali odpowiedniego przewodu lub huba, żeby podłączyć ten telefon do zewnętrznego ekranu. Niemniej jednak możecie skorzystać też z połączenia bezprzewodowego, ale w zależności od waszego połączenia Wi-Fi możecie liczyć się z drobnymi opóźnieniami, szczególnie jeżeli planujecie w coś pograć. Po podłączeniu zewnętrznego ekranu telefon sam przejdzie w tryb Ready For z obsługą wyboru konkretnego trybu. Zatem bez problemu możecie zmienić swój telewizor w konsolę do gier, tylko przyda wam się odpowiedni kontroler, albo możecie go zamienić w komputer, a wtedy polecam na przykład podłączyć bezprzewodowo przez Bluetootha mysz i klawiaturę. A jak to jest z baterią w tym smartfonie? Ogniwo, jakie znalazło się na pokładzie, ma pojemność 4610 mAh i można je ładować z mocą aż 125 W. Taką kostkę ładującą też dostaniecie w zestawie. Co więcej, jest to jeden z niewielu telefonów Motorola, który wspiera ładowanie bezprzewodowe i to nie byle jakie, bo o maksymalnej mocy aż 50 W. Nie zabrakło też ładowania zwrotnego o mocy maksymalnej 10 W. Do tego wszystkiego otrzymujecie praktycznie czysty Android 12 z nakładką MyUX, która wnosi kilka dodatkowych funkcji do stosowania telefonu oraz słynne już gesty Moto, które, tak jak widzicie, na przykład za pomocą potrząśnięcia telefonem potrafią włączyć latarkę. Jest jednak coś, obok czego nie mogę przejść obojętnie, a jest to ramka tego smartfona. W momencie, kiedy bierzecie go do ręki bez etui, to naprawdę świetnie leży w dłoni, tylko że aluminiowa ramka została wyprofilowana w taki sposób, że niekiedy dosłownie wbija się wam w dłoń. Wiem, że i tak wielu z was nosi swoje telefony w case'ie, zresztą Motorola do tego modelu także case'a dodaje, jednak musiałem wam o tym fakcie wspomnieć. Ale do bycia pełnoprawnym flagowcem temu telefonowi brakuje w zasadzie tylko jednego: certyfikatu wodoodporności. Co prawda ten model spełnia normę IP52, jednak odporność na lekkie zachlapania czy pył to nie to samo co możliwość pełnego zanurzenia w wodzie i robienia niepowtarzalnych fotek czy filmów. Ale mimo wszystko uważam, że Motorola Edge 30 Ultra to smartfon kompletny, który oferuje ogromne możliwości i świetną jakość wykonania. A jeżeli chcielibyście zamienić swój aktualny telefon na Motorola Edge 30 Ultra, to koniecznie sprawdźcie, co do zaoferowania ma operator Plus, u którego ten, jak i inne modele z rodziny Edge 30 są dostępne. Aktualnie trwająca świąteczna oferta abonamentowa to ciekawy kąsek dla tych z was, którym zawsze brakuje gigabajtów pod koniec miesiąca. Plus każdemu nowemu i powracającemu klientowi podwaja miesięczny limit gigabajtów na 2 lata, czyli jeżeli zdecydowalibyście się na abonament, gdzie standardem jest 30 gigabajtów, to dostajecie 60 i tak dalej. Oczywiście możecie go wykorzystywać także, jeżeli będziecie w zasięgu sieci 5G. Wszystko bez dodatkowych opłat. Macie także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y przez cały okres trwania umowy. Plus dodaje również do abonamentów subskrypcję na usługę Disney Plus, którą dostaniecie nawet na 2 lata w prezencie. Więcej szczegółów dotyczących promocyjnej oferty Plusa znajdziecie w linku pod tym filmem, a tymczasem dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tej nowej Motorola Edge 30 Ultra oraz koniecznie sprawdźcie film, w którym pokazujemy wam smart światełka na choinkę i nie tylko.